Dzień dobry. Witam wszystkich widzów i słuchaczy. Siedzę sobie w lesie, pykam fajeczkę, a przede mną rośnie gajowiec żółty, który wygląda tak. Jasnota gajowiec, inaczej gajowiec żółty, może nie jest jedną z głównych roślin wykorzystywanych w tradycyjnej medycynie ludowej, jednak posiada pewne zastosowania ze względu na swoje właściwości. Oto kilka zadań, które przydzieliła mu natura. Zadanie działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego. Zadanie leczenia chorób skórnych. Zadanie wspomagania trawienia. Ma także właściwości diuretyczne i detoksykacyjne. O występowaniu, zbiorze, właściwościach dowiecie się z dalszej części filmu. Zapraszam. Tym razem w dziale ziół poopowiadam o gajowcu żółtym. Gajowiec żółty, znany także jako Lamium galeopdolon, to roślina z rodziny jasnotowatych, znana także jako jasnota gajowiec. Jest ceniona w Europie za swoje liczne właściwości lecznicze. Nie tylko kwiaty, ale i młode liście oraz pędy gajowca są jadalne, co czyni go cennym dodatkiem do diety. Roślina ta rośnie w zacienionych lasach i zaroślach w większości terenów Europy oraz zachodniej Azji. Zbieranie gajowca żółtego odbywa się wiosną, kiedy roślina kwitnie. Należy przy tym pamiętać, że ta roślina żyje krótko i zaraz po okresie kwitnienia i owocowania zamiera. W lesie między innymi roślinami jak pokrzywa czy mietlica ukrywa się skromny gajowiec żółty. Jego jasne, żółte kwiaty są czasem trudne do wypatrzenia w gąszczu zieleni, więc poszukiwacze muszą zachować czujność, aby go znaleźć. Ale gdy go w końcu znajdą, odkrywają jego lecznicze właściwości i delikatny urok, który sprawia, że warto poświęcić czas na jego poszukiwanie w lesie. W medycynie tradycyjnej wykorzystuje się zarówno świeże, jak i suszone ziele do sporządzania różnych preparatów, takich jak tynktury, napary i intrakty. Gajowiec żółty jest wykorzystywany od wieków w medycynie ludowej. Stał się nieodłącznym elementem naturalnych metod leczenia. Z kwiatów i liści gajowca żółtego zbieranych w okresie kwitnienia przygotowuje się napary, które stosuje się w leczeniu dolegliwości menstruacyjnych, bólu brzucha oraz problemów trawiennych. Dodatkowo może być polecany w przypadku policystycznych jajników i endometriozie. Tu najlepiej w połączeniu z innymi ziołami, takimi jak na przykład nagietek, kora kaliny koralowej, glistnik, a także preparaty z torfowca. Gajowiec jest ceniony także za swoją skuteczność w łagodzeniu dolegliwości związanych z oddawaniem moczu oraz w przypadkach poważnych problemów nerkowych. Przypisuje mu się zdolność oczyszczania krwi. Napar z ziela przytuli, nawłoci i jasnoty gajowca w ilości 4 szklanek dziennie zalecano w chorobach nerek, a efektu leczniczego należało się spodziewać w ciągu 14 dni stosowania, pół szklanki na czczo, 30 minut przed śniadaniem, a resztę w ciągu dnia. Tradycyjnie napój z gajowca polecany jest także przy zaburzeniach snu, także przy skrofulozie i wysypkach skórnych. Kompresy z naparu tej rośliny są używane do łagodzenia objawów owrzodzeń i żylaków. Gajowiec żółty znajduje zastosowanie także w leczeniu problemów z pęcherzem moczowym u osób starszych oraz w leczeniu zimnicy pęcherzowej i stanów zapalnych nerek. Zazwyczaj napar z ziela gajowca żółtego przygotowuje się z 2 łyżek suchego ziela lub 4 łyżek ziela świeżego, zalewając to 400–500 ml wrzątku
odstawia się na około pół godziny i po przecedzeniu pije się po około 200 ml 2 razy dziennie. Gajowiec skutecznie zwalcza stany zapalne układu oddechowego. W takim przypadku napar z gajowca należy pić po 100 ml co 4 godziny. Gdy walczymy ze stanami zapalnymi układu oddechowego, warto mieszać gajowiec z ziołami krzemionkowymi, takimi jak na przykład przytulia, skrzyp, poziewnik. Poza tym dobrze współpracuje z miodunką, kwiatem forsycji i pierwiosnkiem. Warto więc tworzyć kompozycję z 2-3 ziół i posłodzić syropkiem z dziewanny, lilaka czy kwiatu czarnego bzu. Jego zdolności do łagodzenia objawów chorobowych czynią gajowiec żółty cenionym składnikiem w medycynie naturalnej. Gajowiec żółty to więcej niż tylko roślina lecznicza. To naturalne dziedzictwo naszej ziemi, które wspiera zdrowie i dobrostan, przypominając o mocy, jaką natura oferuje ludzkości. Na tym kończę, przypominając tylko, że warto zainteresować się tym, co oferuje natura, bo natura uzdrawia. Do następnego razu, drodzy słuchacze i widzowie.